Zobaczcie na to. To jest to. To jest to pomieszczenie. O kurcze. Tam jakieś szychy siedzą i obmawiają kolejne gangsterskie interesy. Kurczę blade, ale zobaczcie, że tutaj są rachunki 2015. I podobno właśnie w 2015 przestało to działać. Tak, pode mną jest kilka metrów i chodzę właśnie po szklanej podłodze. Jeśli nie chcesz przegapić nowych odcinków, koniecznie zasubskrybuj ten kanał. Tam jest żądny przygód. Nie będę mu przeszkadzać. Przejdę w inne miejsce. Jeszcze nie znam kolejności, w jakiej to montuję. Ale wrócę w to miejsce i pokażę wam dokładnie całą tą salę. Ach, myślałem, że może są to gazetki ze zdjęciami z tego miejsca. No ale jednak nie. Ojej, nie wiem co tutaj było. To trochę creepy wygląda. Może tutaj był ktoś zamknięty i sobie tak tańczył. No nie, no to chyba nie jest taki klub. Ale to wygląda chyba na główne wejście. Może. I na dzień dobry. Już tutaj świeciły jakieś kolorowe światła. Tutaj widzę, że jest od razu podział pewnie tych, nie wiem, wchodzących, wychodzących. Tu zapewne nabywało się właśnie bilet. I jest, zobaczcie, 10 euro wejście. No właśnie, więc nie grali za darmo. Tutaj też są różne światełka tutaj porobione w taki dosyć prowizoryczny sposób. I jak mówiłem o tym świetle tutaj, to tutaj mamy świetlówki UV, czyli no nie wiem, czy pamiętacie właśnie z lat 2000, że wchodzicie gdzieś, już tutaj się wam wszystkie takie jaskrawe, bądź wszystkie białe rzeczy świecą. To właśnie dzięki tym świetlówkom był ten efekt. I tu by pasowało, że w tej części powinny być szatnie. I to zapewne jest właśnie szatnia. Tu jest dużo zdjęć w ogóle z tych chyba imprez tutaj. Tak, i tam dalej na pewno jest miejsce, gdzie oni trzymali te ubrania. Teraz się upewnię, czy to tak wyglądało. O, pełno wieszaków, na pewno musi być szatnia. Tak. Są różne takie metalowe konstrukcje, więc na pewno to jest na wieszaki. A to jest chyba system nawet taki, który potrafił jakby zarządzać tymi wszystkimi wieszakami. Tak, patrzcie jak to działa. Był numerek 380 i tutaj ten silnik tak i przerzucał na kolejny numerek. Fajny system, nie widziałem czegoś takiego na żywo, więc kolejna ciekawostka techniczna odkryta. Tutaj to jest jakaś przestrzeń magazynowa niż taka dostępna dla gości. Tak, tu jest toaleta. Tak. Poprzesuwamy, ale liczyłem, że to jest bardziej tutaj poogarniane. To jest ciekawe. Po co w tym miejscu jest coś takiego? A to jest ta tablica ogłoszeń. Po prostu. Chociaż przez chwilę miałem taką myśl, że może to jest takie jakby lustro weneckie czy coś, żeby sobie mogli tam podglądać, kto się w szatni melduje, ale chyba nie, skoro się nie dało otworzyć. A tutaj co mamy? Mamy też kolejne jakieś pomieszczenie naprawdę w stanie agonalnym. To chyba sobie daruję. Ale zanim pójdę na tą główną salę, którą już chłopaki filmują, to chciałbym sprawdzić jeszcze kilka innych pomieszczeń technicznych, no bo już byliśmy w wejściu, w szatni. Tutaj nie mam pojęcia, co to jest za pomieszczenie. Dobre pytanie. Tutaj na pewno zauważyłem, że to chyba miała być jakaś... Nie, to raczej to nie, to na pewno nie jest sauna. To może jakaś
balnia czy coś w tym stylu. Bez J. A tutaj aha, jakieś kolejne wejście. Ciekawe. Okej, czyli tutaj zapewne też był jakiś jeszcze barek. Jakaś mniejsza przestrzeń, taka bardziej kameralna. Może pod jakieś właśnie prywatne imprezy. Taka raczej typowo barowo-pubowa. Zobaczcie, tu jest jakiś kącik do siedzenia. Tam jest chyba kolejna rozdzielnica z tą ścianą. Tu jest w ogóle na zewnątrz wyjście. Tutaj zapewne w tym miejscu była DJ-ka. Na 100% nawet. Ale nie będę tam wchodził, bo zobaczcie, jak wygląda podłoga. Tak raczej nie wygląda. I też jakieś oprawy ze świetlówkami. Pewnie też wszędzie były te UV powrzucane, bo to taka w sumie najprostsza aranżacja, aby tak zrobić. I kolejne kasy fiskalne Olivetti. A to też się pewnie świeciło, znając życie. A tutaj biały wycinek, tu pewnie było mocowanie, tak. To było mocowanie do projektora, więc jakieś treści były tutaj po prostu wyświetlane, więc myślę, że to moje techniczne spojrzenie na ten obiekt daje Wam pewne wyobrażenie, jak on mógł wyglądać w latach świetności, że sobie tutaj wchodzicie, tutaj gra koleś na DJ-ce, tam jakieś szczychy siedzą i obmawiają kolejne tam gangsterskie interesy. Tutaj jest jakiś prosty pewnie barek pewnie, który tak naprawdę był skomunikowany z tamtym. Tutaj leciały jakieś, nie wiem, teledyski czy jakieś tam inne rzeczy pod to, co ten typ tam wyczyniał na DJ-ce. Z kolei w tym miejscu nie wiem, co mogło być. Chyba, że to miała być taka ozdoba, oni nie wiedzieli, co chcą zrobić. Ja bym powiedział, że tutaj może głośniki były wstawione, ale to tak średnio by to brzmiało. Może po prostu coś się tutaj świeciło tak, żeby dodać takiego industrialnego klimatu. No i pozostaje nam jeszcze ta główna sala, którą na początku filmu tak się zajarałem. Nie, tam mam jeszcze jakieś kolejne pomieszczenia. Słuchajcie, o, tutaj jeszcze wyżej można wejść. Są szklane drzwi. Pełno wszędzie szkła. Trzeba naprawdę uważać. Jakiś plakat 2015. To pewnie była ostatnia impreza na tym plakacie, który przed chwilą minąłem. Kolejne przestrzenie imprezowe. Naprawdę dobrze to wygląda i widzę tutaj, że już chyba ktoś tutaj był. Tak, jest kolejny całkiem spory bar. Zobaczcie, że znów są lodówki, lady, jakieś kolejne inne pierdółki. Zatem podejrzewam, że też jest jakaś mała jakby aneks kuchenny. I tu jest całkiem niezła loża. No właśnie z tego miejsca można było sobie siedzieć, ogarniać jakieś tematy, czy może odpocząć trochę od parkietu. Tak. Pode mną jest kilka metrów i chodzę właśnie po szklanej podłodze. No, to jest niezły klimacik. Jestem ciekaw, gdzie była taka prezesurgia tutaj tego lokalu. To znów jest jakiś zlewik, więc podejrzewam, że pewnie był jakiś kolejny barek, no bo tam może serwowali tylko drineczki, tutaj może można było jakieś bardziej drobne żarełko, żeby coś tam odgrzali. Tutaj ciężko się domyślać po tak naprawdę braku tego sprzętu. Wow, kurna, albym wyrył. Tu jest jakieś wyjście ewakuacyjne i dosyć ciekawe plakaty. Może to nie jest wyjście, a wejście. Nie, to jest wyjście. Ewidentnie wyjście ewakuacyjne, może na jakiegoś papierosa. A to jest chyba kolejna szatnia. Może dla pracowników. Bo w sumie w takim miejscu no, trochę osób musiało pracować. No,
To jest dosyć małe, więc podejrzewam, że to jest tylko kącik pracowniczy. O, zobaczcie, że tutaj robi się coraz ciszej. Muzyka już tylko dudni, a nie napierdziela. Są jakieś czerwone światła rozkładane w tym korytarzu. Robi się coraz bardziej kameralnie. To jest łazieneczka, szafka pracownicza i po prostu okej. Czy to jest może część taka typowa? O kurde. Zobaczcie na to, że co chwilę widzimy jakieś zakamarki. A, to też wygląda jak taka szatnia. No, oni mieli sporo tych szatni w takim razie. Może dla artystów, nie wiem. Nie, jest taka dosyć duża. No, dobre pytanie. Co tutaj się działo? Nie ma też daty na klimatyzatorze. O, Party Rock. No, taki prywatny pokoik. No, nie ma okien. Są tylko jakieś... co się przykleja na ścianie. Nie ma zbytnio świateł. Można się domyśleć, że może były jakieś takie pary czy inne światło rozłożone. Jest tylko sofa. Czyżby to było miejsce, gdzie był tutaj dostępny prywatny taniec? No, możemy się domyślać, ale zobaczcie, że to jest kolejny taki pokój. Też dosyć pusty. Podejrzewam, że po prostu stało tu jakieś oświetlenie, jakiś stolik, jakiś przede wszystkim dywan. Ach, fujka. Kolejne wyjście ewakuacyjne. I mój zmysł techniczny widzi UPS-a na przykład tam. A tutaj widać dziurę w podłodze. A tutaj kolejne takie jakieś pomieszczenia. To mogą być już takie bardziej biurowe. O. To jest kuchnia. I to taka dosyć spora. Zrobiła się tutaj niezła cisza. Nie wiem, gdzie są chłopaki. W oddali słyszę psy. Cholera. I dużo światła. Zbyt dużo światła. O nie, dobra. No teraz prawie, że niczego nie widzicie, ale jestem na boku budynku, na piętrze. I widać w oddali ulicę, którą przyszliśmy. A to jest ta niewyjaśniona część tego klubu. O co tutaj chodzi, tej dyskoteki, ale... A, to są schody do kolejnej rozdzielnicy elektrycznej. Podejrzewam, że to takie sprzęty związane z DMX-em i tak dalej, to już dawno wleciały. Ale mogę się mylić. Cały ten budynek ogólnie ma 4000 m². O, jest tutaj Sietra, więc jego perspektywę znajdziecie oczywiście u niego na kanale. A ja przejdę się na główną salę. Zobaczcie. Szklane takie stopnie. Naprawdę to musiało fajnie wyglądać. I zastanawiam się, czy potem nie pójść po aparat
I może tutaj z chłopakami zrobię jakąś fajną aranżację, jeżeli chodzi o po prostu oświetlenie czy przebitki, bo wydaje mi się, że to może naprawdę fajnie wyglądać. Nie no, moim zdaniem to jest jakaś taka część bardziej barowa i szatnia, wiesz? Tutaj, no na ten moment nie wygląda to zbyt ciekawie, ale zobaczcie na to. To jest to pomieszczenie. O kurcze, ale to jest wielkie. Zobaczcie jaka duża kula dyskotekowa. Ile tu jest tych wszystkich świateł. Fakt, jest to strasznie zniszczony budynek i co ciekawe został chyba otwarty jakoś w latach 80., ale tutaj mogę się mylić. Na pewno historię opowie dobrze rządny przygód, bo jest tutaj z nami. O kurczę, naprawdę fajnie to wszystko musiało wyglądać te chyba 50 lat temu. Chociaż sam ten lokal działał dosyć długo, bo przez to, że ktoś tutaj z zarządu nie płacił za wynajem, no to w 2015 niestety musieli opuścić to miejsce. Ja pierdzielę, ile tu jest tych parów takich żarowych. No, świetne to jest. Ja. No, jak się patrzy na podłodze, na te biegnące światła, to się w głowie może zakręcić. Ona się kręci, czy nie? O. No ta kula się jednak kręci. Ale dobra, bo tak zacząłem się bawić tymi światłami. Zobaczcie na to, że to miejsce jest naprawdę w bardzo słabym stanie i warto tutaj właśnie powiedzieć o pewnej takiej ciekawostce odnośnie dlaczego to miejsce jest nieczynne, mimo tego, że no wyposażeniem w sumie no przypomina raczej te lata 80., 90. niż takie współczesne, a ten obiekt działał do właśnie 2015 roku. No okazuje się, że właściciele, w sumie dokładnie to zarządcy tym miejscem, tą całą dyskoteką, tym całym klubem po prostu nie płacili czynszu. To no, miejsce ma naprawdę klimacik. Gdyby mieć stację zasilającą, no to można byłoby tu jeszcze parę rzeczy włączyć, żeby się świeciło. No bo zobacz, że tutaj to zostały to takie raczej oryginalne światła właśnie z lat 80., 90. Wszystkie światła halogenowe nie dość, że się okropnie grzały, to jeszcze od cholery prądu pobierały. Taki jeden żar to często kilowat czy nawet 2. Widzę, że one są wszystkie połączone po prostu przedłużaczami, tak trochę na bezczela. Więc pytanie, czy gdzieś były jakieś dimmery, czy jakieś inne szafy, które pozwalały to po prostu tutaj sterować to jasnością, czy po prostu włącz wyłącz. To musi być część związana z całą DJ-ką. Tak upraszczając to, zobaczcie, złącza siłowe 25 A. Tutaj jakieś świeczniki, jakiś taki podest. Ale pytanie jest, żeby tam przejść, to trzeba jeszcze jakoś tu się dostać. No tu jest zawalone, z tamtej strony również, więc chyba sobie to daruję i spróbuję jeszcze trochę pobawić się tym światłem, bo myślę, że to jest idealne miejsce, aby zrobić naprawdę fajne zdjęcie, chociaż spróbować to zrobić telefonem na samowyzwalaczu.
Z tych informacji, które znaleźliśmy w sieci, tutaj cały czas były jakieś imprezy. Przez to, że była tutaj grana muzyka, no, techno, house, po prostu ogólnie taka elektroniczna. I to jeszcze w momencie, gdy ona dopiero się pojawiała, wchodziła na rynek, no to gości tutaj nie brakowało. Ale niestety nie płacili, no to miejsca już nie mają. To jest chyba jakiś automat do kawy czy coś. No to z kolei jedna z rozdzielnic. Są tam takie duże przekładniki wbudowane w to coś. Nie mam pojęcia, co to jest za urządzonko. Tutaj dużo różnych bezpieczników, też i różnicowo-prądowa. Kolejna szafa, kolejna. No to pewnie dystrybuowało tutaj energię na te wszystkie światełka, jakby nie patrzeć. A tutaj Paradox Security System. To jest centralka alarmowa. Tu jest takich dużo różnych pomieszczeń. O, ciekawe. Aha, po prostu takie klapeczki. Może tutaj była jakaś taka kasa biletowa albo coś w tym stylu. I pokoik. Kolejna skrzyneczka i kolejna klawiaturka komputerowa, bo nawet bezprzewodowa. Kurczę blade, ale zobaczcie, że tutaj są różne chyba rachunki. 2015 i podobno właśnie w 2015 przestało to działać. Nie mam pojęcia, co to jest za jakaś książka. To są chyba bilety. 2014, 21, październik 31, znów 2014. Znów 2014. Tak właśnie się nazywała ta dyskoteka. Red Zone. I czerwona strefa. Miejscowość tutaj tego też jest niezła, bo nawiązuje do diabła. Dom diabła, coś w tym stylu, jak się przetłumaczy na polski. A to jest bilet VIP. To jest jakaś karta na punkty. 2013. Tu jakieś bilety, to pewnie paragony, więc no trochę dziwnie, że oni nie mieli kasy na czynsz. A 2015, a tego czynszu, tych długów uzbierało im się aż 600 000 euro, więc troszkę sporo. I jakaś pusta szafeczka, klima. Tu się ktoś podpisał w 2018. Więc o nie, znaleźliśmy ciało Jerzyka. Niedobrze, biedny Jerzyk. A tu jest bar. Pewnie. Nie, to jest pewnie raczej kuchnia. Tu pewnie serwowali różnego rodzaju takie szybkie posiłeczki, typu wiecie, jakieś frytki, jakieś inne pierdoły. W tym miejscu zapewne stały to takie zbiorniki, saszetki, zresztą u nas jedna chyba została z tymi, jak to się nazywa, to jak jest dozownik napoi, to w takich saszetkach są właśnie te koncentraty, na przykład o smaku, nie wiem, coli czy innej tam fanty. No i po prostu one są mieszane na bieżąco z wodą i tam jest jakiś pewnie nalewak po drugiej stronie do tego. I to właśnie tutaj było. Aha, a tutaj w tym okienku mamy kontakt z
już typowo barem. Czyli z tamtej strony podchodzili klienci, no ale jak widać nie podejdą, bo jest nieczynne. Co można coś załączyć? Nie można, bo się zacięło. Naprawdę musicie wybaczyć, że się głównie patrzę pod nogi, ale no... To jest taki bajzel tutaj, że trudno, żeby pod te nogi nie patrzeć. Zobaczcie, w jakim to stanie jest. Tutaj zapewne, no nie zapewne, te lodówki służyły do schładzania napoi. A pewno tutaj nie jeden alkohol był serwowany. Zobaczcie na kasę fiskalną. No, powiem wam szczerze, nie wiem w jakiej kolejności oglądacie te odcinki, ale jeżeli oglądacie w takiej kolejności, że ten film nie poleciał zbyt szybko i był film o fabryce komputerów, to zobaczcie, ta kasa fiskalna jest właśnie wyprodukowana przez tą firmę, która spłonęła. Tą, którą widzieliście teoretycznie kilka odcinków wcześniej, Olivetti. Więc taka fajna ciekawostka, że ta kasa jest opuszczona na Infurbexie, a była wyprodukowana również we Włoszech. I tu mamy kolejną, inną. O. Zasilacz. Ups. Ale nie jest ta firma. Ciekawe, czy to jest tej samej też. Czy to też jest Olivetti? Tak. To jest od tego. Są dwa wyświetlacze. Czyli... Ciekawe, kiedy to było wyprodukowane. Patrzcie, 2015. Nie, to jest przegląd 2015. Albo legalizacja, czy coś w tym stylu. Raczej było trochę wcześniej. Chyba że gdzieś na którejś kości pamięci będzie taka adnotacja. Nie widać. No zobacz, co to się dzieje w ogóle. To jest święty... Znaczy w sumie nie święty, bo diabelski Mikołaj. Przerywnik od zarządu, w sumie nie od Urbexu, z Urbexu. Myślałem, że Urbex historii powiesz akurat teraz. No tak. Znalazłem chłopaków w takim ciemnym pomieszczeniu z przebraniem Mikołaja. I teraz mi powiedzcie tak, co wy zrobicie? Nie wiem jak to wytłumaczyć. Szukamy Sietry i znaleźliśmy to. Tyle z niego zostało. Chciałeś zaprosić Juliana na kolanko. Nie no, ja to nie ty. Poczekaj, znajdę rózgę. Mamy koncepcję. Antykoncepcję.